Cześć, tu Bartek czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że sen jest podstawą zdrowego trybu życia. Wspominałem o tym w wielu wywiadach i filmikach przelotem, że niedostateczna ilość snu lub niska jakość snu i szczególnie kombinacja tych dwóch elementów będzie wpływać negatywnie m.in. na insulinooporność, będzie wpływać negatywnie na regenerację mięśni, jeśli ktoś będzie chodzić na siłownię, będzie bardzo negatywnie wpływać na funkcjonowanie tak zwanego układu limfatycznego, czyli można powiedzieć takiej pompy, która będzie wymiatać różnego rodzaju szkodliwe, toksyczne metabolity, które zbierają się w mózgu w przeciągu dnia, między innymi na przykład poprzez nieoptymalną pracę jej. Zanim przejdziemy dalej do kolejnych ciekawostek dotyczących snu, słowo dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Mięsna Paczka, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, jest dostawcą mięsa z certyfikowanych, ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie ta hodowla odbywa się tak, jak często powtarzam, jak Bozia przekazała. Nie ma żadnych boosterów wzrostu, nie ma stosowania antybiotyków na żadnym etapie hodowli. To gwarantuje, że po prostu mięsko, które kupujemy, które dostajemy, jest po prostu jak najzdrowsze i jak najlepszej jakości. Jak działa Mięsna Paczka? Bardzo prosto, jak to w internecie. Wchodzimy na stronę, możesz wybrać sobie mięsną paczkę gotową, czyli jedną z takich przygotowanych już specjalnie dla Ciebie, a jeśli Ci nie pasują, Twoje kubeczki smakowe grają pod inny rytm, można sobie skompletować własną mięsną paczkę z dowolnych produktów. Nawet ostatnio Mięsna Paczka wprowadziła ekologicznego łososia, również certyfikowanych połowów. Jeśli ktoś uwielbia ryby albo boi się po prostu, że są zanieczyszczone, to jest bardzo fajny pomysł. 2. Wybieramy, gdzie ma mięsna paczka zostać dostarczona i 3. Otwieramy i cieszymy się po prostu takim zdrowym, świeżym mięskiem. Produkty są właśnie zmrażane bezpośrednio po uboju, więc ta paczka przychodzi zmrożona. Możesz to przełożyć bezpośrednio do zamrażarki i wykładać, kiedy po prostu Ci się żywnie podoba. Masz czas ugotować. To też, co jest dla mnie ważne, będzie po prostu zmniejszać drastycznie wyrzucanie jakiegokolwiek jedzenia. Bo wiadomo, jak to wygląda, jak się włoży do lodówki i akurat okazuje się, że nie ma czasu czegoś ugotować. Dla osób, które jeszcze nie zamawiały mięsnej paczki, z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Serdecznie polecam i jeszcze raz dziękuję Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Lecimy dalej. Pytanie natomiast brzmi, czy można funkcjonować dobrze, czy nawet optymalnie, śpiąc krótko? I moja odpowiedź jeszcze parę lat temu brzmiałaby absolutnie nie. Oczywiście mamy różnego rodzaju takie anegdoty historyczne, czyli różnego rodzaju opowieści o geniuszach naszych zamierzchłych czasów, którzy funkcjonowali na bardzo ograniczonej liczbie godzin snu każdej nocy. I oczywiście mowa tutaj na przykład o Leonardzie da Vinci. Jeśli o niego chodzi, to bardzo często mówiło się, że on na przykład preferował sen tak zwany polifazowy, tak? Czyli mniej więcej średnio robił sobie drzemkę 20-minutową co 4 godziny. Warto pamiętać, że nie ma absolutnie żadnych, przynajmniej ja nigdy nie dotarłem do żadnych pierwotnych źródeł, nie ma absolutnie żadnych oryginalnych doniesień a propos tego, jak on spał. Wiadomo tylko tyle, że spał krócej niż przeciętny człowiek. To samo tyczy się geniusza, jednego z najznamienitszych moim zdaniem fizyków i wynalazców, czyli Nikola Tesli. On też rzekomo preferował sen polifazowy. Znowu nie ma tutaj jakby znaczącej liczby informacji a propos tego rzeczywistego wyglądu jakby wzorców tego snu, natomiast wiadomo też, że spał krótko. Natomiast wiemy, że na przykład, że Margaret Thatcher spała bardzo krótko, preferowała sen do 4 godzin. Wiemy, że Thomas Edison spał bardzo krótko. Szacuje się, że było to właśnie zaledwie parę godzin na noc. Napoleon Bonaparte jest chyba kolejną z takich słynnych historycznych figur, które również spały około 4 godziny na noc. I no właśnie, biorąc pod uwagę, biorąc pod rozwagę właśnie między innymi te osoby, powstaje pytanie jeszcze raz, czy da się funkcjonować optymalnie na tej ilości godzin. I ja nawet pamiętam chyba, oczywiście te niesamowite postacie historyczne są fascynujące, natomiast mi chyba najbardziej utkwił w głowie przykład mojego nauczyciela z liceum, który był nauczycielem przysposobienia obronnego. I nazywaliśmy go G-Man, gdzie G pochodziło od pierwszej litery jego nazwiska. I on mówił otwarcie, to był taki dosyć surowy, poważny facet po prostu. Takie bruzdy, zmarszczki na jego twarzy były, świadczyło o tym po prostu, jakim jest twardzielem. I ja to jakby zawsze tak zbywałem jako, no, takie trochę mitomaństwo, tak? Bo on właśnie mówił, że on śpi 4 godziny na noc. I stwierdziłem, okej, jeśli Ty rzeczywiście pragniesz kogoś przekonać, to jest Twoja sprawa, natomiast ja absolutnie nie wierzę, że śpisz codziennie 4 godziny i to Ci w pełni wystarczy. Nigdy nie wyglądał na sennego, ale kto z kolei wie po prostu ile spał. No i właśnie, i tutaj dochodzimy tak naprawdę do
odkryć, tak? Odkryć tej naszej nowoczesnej medycyny i odkrycie, o którym będę mówił, zostało uwiecznione w roku 2009, bo właśnie wtedy odkryto specyficzne mutacje, specyficzne właśnie polimorfizmy genetyczne, które sprawiają, że można potencjalnie spać dużo krócej i jednocześnie nawet chciałoby się rzec czerpać dodatkowe benefity z tego. Nie tylko chodzi o takie benefity jak zaoszczędzony czas, ale również benefity zdrowotne. A jak dokładnie brzmi ta historia? W 2009 roku do naukowca, który nazywa się Ying Fu, pełną nazwę, czyli jego nazwisko wyświetlę na ekranie, ponieważ niestety w członie jego nazwiska jest Hui. I jak wymówię na głos to nazwisko, to mam to dziwne przeczucie, że YouTube zablokuje ten filmik. Więc do Ying Fu zgłosiła się matka z córką. Matka miała 70 parę lat i obie miały takie uwagi, ciężko to nazwać nawet jakimiś tam pretensjami, że one śpią po 6 godzin dziennie i jest to po prostu dziwne, bo na przykład reszta członków ich rodziny okazało się śpi 7 do 9 godzin. Więc zaczęły się badania właśnie nad nimi i Ying Fu stwierdził, że jest to ciekawe, bo rzeczywiście one spały 6 godzin każdej nocy, natomiast nie wykazywały absolutnie żadnej senności w ciągu dnia, nie były w żaden sposób podenerwowane, nie było jakiegoś nadmiernego ziewania, obniżonego poziomu energii. Innymi słowy, mimo że spały krócej, to w żaden sposób nie miało to wpływu na ich funkcjonowanie. Zrobiono całą baterię testów i właściwie w każdym z nich wychodziło, że funkcjonują absolutnie tak, jak inne osoby właśnie, które śpią na przykład po 7-8 godzin. I właśnie wtedy zaczęto poszukiwania różnego rodzaju osób, które potencjalnie cechują się podobnym jakby wzorcem snu. Koniec końców nazwano tą, nazwijmy przypadłość, ja bym nazwał to błogosławieństwem, jest Familial Natural Short Sleep, czyli jakby rodzinny, naturalny, krótki sen. Czyli FNSS. Sklasyfikowano to mniej więcej w ten sposób, że osoby, które cierpią na tą przypadłość, na te, cechują się tymi polimorfizmami, które zaraz omówimy, będą spały od 4 do 6 godzin na noc i nie będą jeszcze raz odczuwać z tego powodu absolutnie żadnych konsekwencji. Tutaj potencjalne plusy nie kończą się, bo jeszcze raz dla mnie, jeśli byłoby to tylko możliwe, ja z chęcią bym spał po 4 godziny dziennie, po 3 godziny dziennie. Uważam, że po prostu jest tyle informacji. Świat jest na tyle ciekawy, że po prostu sen jest w jakiś sposób jakby marnotrawieniem życia, ale niestety jest jak jest. Badania jeszcze raz rozpoczęły się w roku 2009, więc mam dopiero 15 lat badań nad tą przypadłością. Natomiast okazuje się, że są właśnie różnego rodzaju inne benefity, które są skorelowane wśród osób, które cierpią na tą przypadłość. Mianowicie cechuje ich zwiększona produktywność. Pytanie, czy jest to takie dziwne? Wydaje mi się, że nie. Po prostu jeśli jest tego więcej czasu w ciągu dnia, to oczywiście więcej też można zrobić. Najczęściej są to osoby, które jednak na skali, jeśli chodzi o tą wielką piątkę psychologiczną cech, są bliżej ekstrawertyzmu, czy mają zdecydowanie bardziej taki właśnie ekstrawertyczny rys, są bardziej przyjacielscy. Dodatkowo mają zwiększone czy poprawione zdolności kognitywne bardzo często, czyli cechuje ich m.in. lepsza pamięć. Dodatkowo będą miały częściej niskie BMI, czyli indeks masy ciała. Innymi słowy, jest szansa, i badania cały czas trwają, że po prostu te osoby mają automatycznie poprawiony metabolizm. Natomiast jedną z takich chyba, czy może nawet najciekawszą poza tą zwiększoną, czy zmniejszoną liczbą godzin, które przesypiają każdej nocy, jest to, że mają zwiększony próg bólu. Czyli trzeba jednak bardziej intensywnych bodźców, żeby wywołać u nich takie uczucie dyskomfortu, jeśli chodzi o ból. Nie ma róży bez kolców, jak to cały czas powtarzam. Są jakieś minusy, które idą razem z tym schorzeniem. Tym kolcem potencjalnie, chociaż nawet nie jest to kolec zapewnie dla każdej osoby, są epizody hipomanii występujące u takich osób, gdzie hipomania będzie tym stanem zmienionej świadomości, zmienionego jakby stanu umysłu, gdzie występuje bardzo często olbrzymi poziom euforii, skupienie się pełne na jakimś celu, bardzo obsesyjne, takie pędzące myśli przez głowę. Osoba jest w stanie po prostu wtedy długie godziny siedzieć i wykonywać jakąś jedną czynność, jednocześnie będąc absolutnie takim, no właśnie, euforycznym, jeśli o to chodzi. Nawet nie tyle po prostu skupionym, tylko zaabsorbowanym obsesyjnie, euforycznie. Ja sam tego doświadczałem wielokrotnie. Jest to ciekawe właśnie, że występuje to
właśnie w tej cesze, w tym FNSS. Natomiast co ciekawe, typowo, jak widziałem literaturę, jak czytałem o hipomanii, wychodzi na to, że występuje to m.in. przy nadużywaniu alkoholu, będzie występować to w chorobie dwubiegunowej, natomiast u tych osób właśnie po prostu jest to jakaś taka cecha towarzysząca po prostu tej mniejszej ilości snu. Badania genetyczne a propos podłoża tej przypadłości cały czas trwają. Do tej pory wykryto tak naprawdę takie 3 potencjalne mutacje, które właśnie zidentyfikowano u większości osób, które zidentyfikowano z tą cechą. Nawet nigdy ich nie zapamiętałem, bo wydaje mi się, że jest to wiedza dosyć mocno ograniczona, ale po prostu wrzucę ich nazwy na ekran, jeśli ktoś chciałby pogrzebać w tym temacie, pouczyć się więcej na ten temat. Jest to mutacja DEC2, jest to mutacja ADRB1, jest to mutacja NPSR1. I nawet ta ostatnia NPSR1 mam notatkę, że ona została na przykład dopiero zidentyfikowana w roku 2022, więc dopiero 2 lata temu. Niewykluczone, że po prostu przez te następne lata identyfikacja różnego rodzaju właśnie tych mutacji genetycznych, które mogą potencjalnie wpływać na występowanie tej przypadłości FNSSS, o jedno jest za dużo, będą po prostu po kolei dodawane. Jeszcze jedną taką ciekawostką jest to, że wychodzi na to, przynajmniej jeśli chodzi o badania na gryzoniach, że ta przepadłość może potencjalnie, czyli mimo że śpi się krócej, chronić przed występowaniem choroby Alzheimera. Natomiast tą notatkę zostawiłem w jednym z komentarzy. Właśnie jest to taka dodatkowa uwaga. Zacząłem dodawać parę filmików temu, do każdego filmiku bonusową ciekawostkę. To znaczy można zejść do komentarzy i zawsze tam będzie bonusowa ciekawostka, coś o czym nie wspominałem w trakcie filmiku, po prostu żeby można było, nie wiem, stworzyć sobie fiszki na ten temat, zapamiętać, żeby po prostu było jakieś tam dodatkowe ubogacenie, nazwijmy to, informacyjne. Dzięki piękne, jak zawsze, za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie pytania, obserwacje i tak dalej są zawsze mile widziane w sekcji komentarzy. Moje pytanie, akurat rzadko mam pytania, ale moje pytanie do Ciebie jest takie, ponieważ no jednak na tym kanale już jest trochę osób, dosyć dużo osób ogląda te filmiki, czy zauważyłeś u siebie występowanie FNSS? To znaczy, że właśnie od jakiegoś tam młodego wieku zauważyłeś, że śpisz bardzo krótko, natomiast nie ma to żadnego negatywnego wpływu na Twoje funkcjonowanie takie codzienne, czy też w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Jestem bardzo ciekawy. Jeśli tak, to daj znać, czy zauważyłeś to u któregoś ze swoich rodziców, ponieważ jakby taka finałowa ciekawostka, jeśli chodzi o tę przypadłość, jest taka, jest to cecha przekazywana autosomalnie dominująca. To znaczy wystarczy tak naprawdę, że będzie ona występować u jednego z rodziców i jest wtedy 50% już szansy, że zostanie ona przekazana właśnie potomstwu. Chociaż oczywiście w przypadku, kiedy będziemy mieć obojga czy dwoje rodziców, którzy mają FNSS, to jest tak naprawdę 100% szans, że będzie ona występować właśnie u dziecka. Chociaż oczywiście potencjalnie, jak większość takich mutacji, może też powstać spontanicznie i tak jest prawdopodobnie gdzieś tam takie podłoże, skąd w ogóle to się wszystko zaczęło. Jeśli chodzi o wspieranie kanału, jak zawsze polecam swoje, czy też wspieranie własnej edukacji. Polecam moje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język od A do Z, te języki mało popularne, jak i te bardzo popularne, żeby nie wydawać więcej pieniędzy na korepetycje, na podręczniki, różnego rodzaju aplikacje itd. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli tak zwany Experts Incubator, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę. To może być prawo, to może być dietetyka, dowolna gałąź medycyny, programowanie, inwestowanie na giełdzie. Ostatnio trochę inwestorów się pojawiło. Niezależnie od tego, jaka jest to dziedzina, Kuźnia Ekspertów pomoże Ci zapamiętywać informacje, tworzyć rozumienie, zapamiętywać różnego rodzaju schematy informacyjne oraz wdrażać te informacje, tworzyć swoje plany nauki. Jest to dosłownie program od A do Z, bardzo kompleksowy, żeby opanować dowolną dziedzinę wiedzy. Kursy o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe i walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi i uporczywymi chorobami skóry głowy, jak choćby właśnie klasycznie uporczywy łupież. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czasu również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei w opisie jest link do mojego newslettera, możesz na go kliknąć, wyskoczy okienko, tam można wprowadzić adres mailowy i właśnie na Twoją skrzynkę będę wysyłać z kolei artykuły dotyczące pamięci, nauki języków obcych, produktywności, kreatywności, sporadycznie również artykuły dotyczące analizy badań naukowych. A na sam koniec, jeśli chcesz wesprzeć
kanał, tą moją całą, nazwijmy to, misję edukacyjną, jeżeli brzmi to trochę górnolotnie. Można to zrobić za 40 zł miesięcznie. Można zapisać się właśnie do patronatu nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę. I oczywiście dla patronów jest dostępne też jakieś duże spektrum benefitów. Po pierwsze, wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku i ostatnich ponad 100 filmikach są do ściągnięcia w bardzo takiej łatwej, dostępnej formie fiszek elektronicznych do programu Anki. Czyli możesz sobie bezpośrednio ściągnąć takie fiszki na komputer i będziesz tam mieć wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku. Oczywiście te merytoryczne. Również dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania. Tam zawsze odpowiadam, tutaj w sekcji komentarzy robię to w miarę dostępności czasowej, chociaż wiadomo, że jest to coraz cięższe, im więcej jest osób. Oraz również jest dostępna dla patronów sekcja Badanie Tygodnia, gdzie zawsze raz w tygodniu publikuję najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim komentarzem i omówieniem. Dzięki serdeczne jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.